Dzień dobry, witam serdecznie Państwa w dziale technicznym firmy EcoColor. Nazywam się Dariusz Strumski, w firmie EcoColor pełnię funkcję doradcy technicznego. Chciałbym dzisiaj Państwu w dzisiejszym odcinku przedstawić zasady działania pomp inżektorowych, budowy pomp inżektorowych. Tutaj akurat dzisiaj mamy do dyspozycji dwie pompy inżektorowe. To jest amerykański Nordson w postaci pompy inżektorowej dedykowanej pod pistolety Encore. Tutaj mamy pompę inżektorową szwajcarskiej firmy Gema, dedykowaną pod aplikatory automatyczne i aplikatory ręczne w postaci na przykład takiego OptiStara, OptiFlexa, jakiego mamy tutaj. Pompa inżektorowa odpowiada za transport farby proszkowej z zasobnika, zbiornika farb proszkowych bezpośrednio do pistoletu za pomocą węży proszkowych z rdzeniem magnetycznym, który odprowadzi nadmiar ładunku elektrostatycznego po transporcie. Zasada działania takiej pompy jest dość prosta. Pompa inżektorowa działa na zasadzie podciśnienia. Podciśnienie tworzy powietrze, które jest dostarczane za pomocą węża ciśnieniowego do tych dwóch króćców przyłączeniowych pneumatycznych z zaworkiem zwrotnym. Powietrze trafia do tak zwanej dyszy napędowej w korpusie pompy inżektorowej. Mamy ją tutaj z tyłu, nie wiem czy to będzie widoczne, ale mamy ją tutaj z tyłu. Powietrze tworzy podciśnienie. Pompuje to powietrze, ta dysza napędowa do zwężki Venturiego, którą mamy tutaj. Zwężka Venturiego tworzy podciśnienie w tej pompie i zasysa nam proszek z układu zasilania, z układu ssącego w zbiorniku proszkowym. Na co należy zwrócić uwagę podczas pracy z taką pompą? No na pewno, jak w każdym urządzeniu, należy zwracać uwagę na zużycie elementów, które w tej pompie się znajdują. Zwłaszcza jeżeli chodzi o zwężkę Venturiego, dyszę napędową zwężkę Venturiego. Należy zwrócić uwagę na ścianki tej dyszy. One nie mogą być w żaden sposób zniekształcone, przetarte, ścianki. To dyskwalifikuje taką zwężkę z dalszej pracy w tej pompie. Mamy dwa otwory, jeden otwór większy, drugi otwór mniejszy z czarną końcówką. Należy zbadać oba te otwory wizualnie, tak? Wizualnie sprawdzić, czy gdzieś tam nie nosi śladu cieńszej ścianki po jednej i po drugiej stronie. Jeśli nosi, należy taką zwężkę Venturiego po prostu wymienić. Jak często? Wszystko zależy od tego, ile tego proszku przez tą pompę będziemy tłoczyć. Ja jestem zwolennikiem sprawdzania takiej zwężki raz na 2, raz na 3 dni. Sam korpus pistoletu, na co zwrócić uwagę? Czy to będzie dobrze widać? W środku widzimy, na końcu tej pompy widzimy tą dyszę napędową, która znajduje się w korpusie pompy inżektorowej i nie może być sytuacji, gdzie proszek jest sklejony z końcówką tej dyszy napędowej w środku, w bloku pompy. Dlatego, że jeśli będą tam jakieś złogi, będzie jakiś mostek między dyszą napędową a blokiem pompy, będziemy mieli takie zjawisko jak kierunkowe, ten proszek będzie pchany nie centralnie do zwężki Venturiego, lecz będzie pchany po ściance zwężki Venturiego i będziemy mieli wtedy nadmierne zużycie takiej zwężki. Więc należy takie bloki pompy raz na miesiąc, raz na 1,5 miesiąca po prostu wrzucić do acetonu technicznego. Ale zanim to zrobimy, należy taką pompę po prostu rozebrać, wrzucać sam blok pompy, czyli wykręcić dyszę w korpusie, zdjąć uszczelniacze gumowe z bloku pompy, wykręcić przyłącza pneumatyczne, czerwony, czarny i sam blok pompy wrzucamy do acetonu. Wrzucamy na 24 godziny. Po 24 godzinach należałoby ten blok
wyjąć, przedmuchać powietrzem i mamy blok gotowy do pracy. I analogicznie z powrotem. Zakładamy uszczelnienia, zakładamy przymłącza pneumatyczne, zakładamy zwężkę Venturiego, zakładamy tuleje i pompa jest gotowa do pracy.